znaczy jak ja mam pójść do swojego szefa, powiedzieć mu, że ja zasługuję na podwyżkę. No, jak pójdę i powiem, że zasługuję, no to on powie, no to a dlaczego? No a wy powiecie, nie wiem. Dawno temu mój szef mi powiedział właśnie, żebym sobie spisał wszystkie rzeczy dobre, które zrobiłem w czasie zeszłego roku. Nie, to nie są tylko sukcesy, bo no nie tylko sukcesami żyjemy. No, że jakby życie jest, wiecie, raz jest dobrze, raz jest źle. Na przykład wasz przełożony zapyta, czemu dałeś temu człowiekowi podwyżkę, albo czemu nie dałeś, to masz to jasno uzasadnione. Dobra, to co? Jedziemy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rajkowski. Paweł, w jednym z poprzednich odcinków powiedzieliśmy o czymś takim, co się nazywa Success Book. To jest coś, z czego korzystałeś u siebie w zespole i z czego korzystamy w niektórych naszych zespołach. Jest to bardzo fajny sposób na to, właśnie na co? No właśnie, może nie tyle co fajny, co praktyczny. O co chodzi? Często jest tak, że kiedy mamy podsumowanie roku, kwartału, w zależności od tego, jak w waszej firmie robicie taką ewaluację pod kątem na przykład awansów, pod kątem podwyżek, czy jakiejś właśnie promocji kogoś, wypromowania kogoś wyżej, czy czegokolwiek, no to jest tak, że się zastanawiamy, dobra, co ten człowiek zrobił? Albo co ja zrobiłem? Jak ja mam pójść do swojego szefa, powiedzieć mu, że ja zasługuję na podwyżkę? No, jak pójdę i powiem, że zasługuję, no to on powie, no to a dlaczego? No a wy powiecie, nie wiem. No i bez sensu, nie? Się skończy. Więc teraz chodzi o to, żeby rejestrować wszystkie rzeczy, które były dobre, ale też które były złe. Zaraz do szczegółu przyjdziemy. Chodzi o to, że po prostu pamięć mamy ulotną. I teraz zobaczcie, kiedy macie ocenić kogoś, jeżeli robicie to w skali rocznej, co jest totalną bzdurą, jest to bez sensu, no bo zobaczcie, kiedy macie osobę, która jest naprawdę top performerem, robi super robotę, dostarcza po prostu efekty, ludzie po prostu się przychodzą, proszą się o rady, uczy innych, ale taka osoba, załóżmy, ma gorszy kwartał. No, ma jakąś swoją sytuację w życiu, coś tam musi się skupić akurat na czymś innym, coś tam wybuchło i załóżmy zawaliła ostatnie 2 miesiące. A że to były ostatnie 2 miesiące, no a wy macie ocenić cały rok, to oceniacie ten cały rok przez pryzmat tego, co się wydarzyło w tych 2 miesiącach, więc de facto jest to bardzo krzywdzące i jest to po prostu nie fair. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do takiej osoby, no ale ciężko wam będzie się przypomnieć, co było dobre, jeżeli to było rok temu, jeżeli nie macie tego zapisane. Nie? Tutaj wracamy oczywiście do notatek, które warto robić i spotkań 1 na 1. Oczywiście te wszystkie odcinki podlinkujemy tutaj, ponieważ to jest tak konsekwencja, Success Book to jest takie właśnie narzędzie do tego, żeby właśnie to zbierać, no i żeby to było po pierwsze uczciwe, rozliczenie danego okresu, żeby było uczciwe, a z drugiej strony jeszcze dodaję taki narzędzie do tego, żeby ludzi zmotywować, bo zobacz, jest wiele osób, które na przykład nie doceniają siebie, albo mówią, że nie, no ja tam robię po prostu to, co robię i to jest po prostu moja praca i to jest okej, nic tutaj specjalnego nie zrobiłem, ale w tym samym czasie ktoś na przykład, kurczę, zrewolucjonizował procesy, zoptymalizował na przykład jakieś, nie wiem, aplikacje, zrobił tak, że firma teraz zarabia kilka milionów więcej. I to dla niego być, no i to tylko moja praca, nie? To też właśnie jest po to, żeby taka osoba mogła sobie uświadomić, że nie, że to jest dużo więcej rzeczy, które naprawdę są wartościowe, żeby też podnieść ich samoocenę, zwłaszcza tych ludzi z lewej strony, tych introwertyków, którzy po prostu się nie doceniają. No właśnie, często jest tak, że ktoś robi dobrą rzecz, ale no, nawet sobie nie uświadamia, jak to jest ważne, jak to jest przydatne. To też jest w naszym interesie, żebyśmy my z naszymi szefami ustalili, żebyśmy my też mieli takie success booki. Dawno temu mój szef mi powiedział właśnie, żebym sobie spisał wszystkie rzeczy dobre, które zrobiłem w czasie zeszłego roku. I oczywiście to było długi okres, więc tak jak mówisz, ciężko sobie przypomnieć, ale na samym początku myślałem, że w sumie nic szczególnego nie zrobiłem, ale jak zacząłem naprawdę sobie przypominać, sprawdziłem w kalendarzu, sprawdziłem notatki, to się okazało, że jednak dużo takich rzeczy dobrych, fajnych zrobiłem i zrobiłem tę listę, dostarczyłem mojemu szefowi takiego uzasadnienia, czemu powinienem dostać podwyżkę.
Natomiast oczywiście najlepiej robić to systematycznie i to też jest w naszym interesie, żebyśmy coś takiego mieli. Ale czy Success Book to są tylko sukcesy? Nie, to nie są tylko sukcesy, bo no nie tylko sukcesami żyjemy. No, że jakby życie jest, wiecie, raz jest dobrze, raz jest źle, raz mamy dobry dzień, raz mamy gorszy dzień. No i teraz jest ważne to, że poza tymi sukcesami, żeby zapisywać też właśnie porażki. Porażki, wtopy, rzeczy, które się uważa za to, że nie wiem, zrobiło się coś głupiego. Zrobiło się, coś się zepsuło, albo zrobiło się jakąś akcję, gdzie nawet nieświadomie coś się wywaliło. I teraz to nie jest po to, żeby to był teraz taki bicz, czy takie samo biczowanie, bo to nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Chodzi o to, żeby z każdej takiej sytuacji wyciągnąć po prostu lekcję i zapisać tam, że na przykład wpuściłem jakiś kawałek kodu, albo na przykład, nie wiem, zmieniłem coś, bo wydawało się, że to szybkie, proste i okej, a system wybuchł, straciliśmy 5 milionów złotych, na przykład. I teraz jaka lekcja z tego płynie? Trzeba sobie napisać właśnie te lekcje. I te lekcje są bardzo wartościowe, bo one właśnie dają to, że już po prostu więcej tego błędu prawdopodobnie nie popełnicie. I też osoba, czy wasz przełożony, czy w ogóle cała organizacja będzie też w stanie, będzie zupełnie inaczej na nas patrzeć, bo po pierwsze wyciągacie wnioski i po prostu uczycie się. To jest taka w ogóle anegdota, nie wiem, czy słyszałeś, że był sobie jakiś tam pilot za dawnych czasów i miał mechanika. I ten mechanik coś spieprzył w samolocie do tego stopnia, że ten samolot się rozwalił. I wszyscy myśleli, że tego człowieka trzeba wywalić, a właśnie ten mechanik, znaczy ten pilot podszedł do niego, on to przeżył, cudem, ale przeżył, podszedł później do niego, pogratulował mu i mówi, super, więcej tego błędów już mi nie popełnisz. I właśnie o to chodzi, żeby w Success Booku właśnie mieć te lekcje spisane, czego ktoś się nauczył, bo to jest czasem dużo bardziej wartościowe niż te wszystkie sukcesy. I co ważniejsze, taki Success Book, który zawiera oprócz tego jakieś porażki czy potknięcia, potem pozwala porównać to z oczekiwaniami. Czyli nie tylko z oczekiwaniami na przykład na dane stanowiska, czy z oczekiwaniami do awansu, ale też z oczekiwaniami do bonusu, do podwyżki. I wtedy usuwa się taki element, powiedzmy, dyskusyjny, czy taki element uznaniowości. To jest bardzo dobre, bo to powoduje transparencję. I wtedy, jeżeli ktoś, na przykład wasz przełożony zapyta, czemu dałeś temu człowiekowi podwyżkę, albo czemu nie dałeś, to masz to jasno uzasadnione. Albo jeżeli ta osoba cię zapyta, ile jeszcze czasu muszę pracować na stanowisko seniora, też na podstawie tego i learning planów, o których wspominaliśmy wcześniej, można bardzo łatwo to uzasadnić. Takie Success Book usuwa ten element takiej uznaniowości, wyczucia, czy też tego, o czym wspomniałeś, czyli bazowania w ocenie na ostatnim okresie, tym, co się wydarzyło w przeciągu ostatniego miesiąca, dwóch, zamiast całego roku. Dokładnie. I teraz do konkretów, jak to zrobić technicznie, a technicznie zrobić to można bardzo prosto, czyli bierzecie sobie Excela w wersji online, po prostu jest to tabelka, potrzebujecie tabelki. Taki szablon oczywiście załączymy w notatkach do tego odcinka, do pobrania, będziecie mogli sobie to wykorzystać, albo możecie zrobić sobie sami jak chcecie. I teraz chodzi o to, żeby w jednym miejscu mieć miejsce na te sukcesy. I teraz jak te sukcesy zapisywać? Jak stworzycie tego Excela, dla każdej osoby musi być indywidualny i to musi być Excel, który jest szerowany między tobą, liderem, a pracownikiem. I teraz to, co jest istotne, to ty zapraszasz pracownika do tego, żeby wypełniał tą listę, żeby uzupełniał tą na bieżąco to, co czuje, że zrobił fajne, z czego jest dumny, ale co istotne, ty również uzupełniasz tą listę. Czyli może być właśnie tak, że ktoś nie docenia siebie, jakby nie widzi wagi tego, co zrobił, co zrobiła i jakby efektów przełożenia tego, więc ważne jest to, żebyś ty również uzupełniał tą listę na zasadzie tego twoich obserwacji. Co z twojej obserwacji było takim naprawdę super osiągnięciem, czy nawet dobrym osiągnięciem, bo to nie muszą być wcale, nie wiem, wielkie rzeczy. To właśnie mogą być nawet te drobne rzeczy, ale rzeczy, które pchają i tą osobę, i całą firmę do przodu. Takie sukcesy, że to jest dobra robota. Czyli właściwie za każdym razem, kiedy możesz powiedzieć dobra robota, to jest moment, kiedy warto tam napisać, dlaczego to jest dobra robota, nie? Jaki element jest właśnie dobra robota. I tak naprawdę potrzebujesz tam dwie rzeczy. Potrzebujesz tam datę. Data jest bardzo ważna, żeby wiedzieć, kiedy to było. Z dwóch powodów. Pierwsze, żeby właśnie mieć ten obraz całości. No a po drugie, też dla tych, którzy mają wybujałe ego, że jacy to oni, co są super fajni, może się okazać, że super fajni to nie byli 2 lata temu. Dużo fajnych rzeczy zrobili, a później nie robili nic. Więc to jest też utrzymywanie tego na bieżąco. Jest właśnie taką świetną rzeczą, że po prostu wpisujesz datę i wpisujesz co.
i w ten sposób sobie utrzymujecie. Warto o tym porozmawiać oczywiście na spotkaniu 1 na 1, żeby to wprowadzić. Później co jakiś czas na przykład przeanalizować z danym człowiekiem, przejrzeć, zobaczyć co na tej liście jest, co może warto coś dopisać, czy po prostu porozmawiać o tym, czego brakuje i też jakie są z tego wnioski, jakie z tego wnioski można wyciągnąć. I to jest jedna zakładka w tym Excelu. Druga zakładka w tym Excelu, no to są właśnie te lekcje. Bo nie nazywaj tego porażkami, bo to lista porażek to po prostu brzmi strasznie, ale chodzi właśnie bardziej o lekcje wyciągnięte, czyli doświadczenia, czyli tak samo mamy 3 kolumny, datę, mamy doświadczenie, co się stało, co się wydarzyło i jaka lekcja z tego płynie, jakie wnioski dana osoba z tego wyciągnęła i to też warto wtedy z osobą na spotkaniach 1 na 1 po prostu przeglądać. No i co ważne, dobrze tego pilnować też na bieżąco. Jeżeli widzisz, że ktoś, tak samo jak mówiliśmy o tych sukcesach, że jeżeli ty widzisz, że dana osoba zrobiła dobrą robotę, to ty jej to wpisujesz, ale tak samo jeżeli coś odwaliła, a uważasz, że wszystko jest w porządku, no to wtedy warto, żebyś ty to wpisał w tych, powiedzmy, fuck-upach, a później na spotkaniu 1 na 1 wspólnie przegadali sobie, jakie wnioski z tego płyną, czego dana osoba się nauczyła i to też, żeby tam po prostu zapisać. Najważniejszą rzeczą z tego chyba jest to, że ten dokument musi być współdzielony, że to nie jest jakaś tajna teczka, którą masz w biurku, tylko zarówno ty, jak i członek twojego zespołu powinniście móc tam wpisywać różne rzeczy, no i dyskutować, czasami negocjować, bo nie zawsze musicie się zgadzać. I warto, żebyśmy my też mieli z naszymi przełożonymi takie success booki. Tak, bo to jest dobre dla każdego, zwłaszcza dla ciebie, no bo jeżeli coś robisz i się uczysz, nawet dobrą rzeczą może być właśnie nauczenie się. Może nawet obejrzenie tego odcinka Nerd Management, gdzie zobaczysz, że dostajesz następne narzędzie, które możesz wykorzystać i poprawić funkcjonowanie z relacji też z twoimi ludźmi, no bo o to przecież chodzi, żeby ta relacja była właśnie taka transparentna i uczciwa, żeby to nie było na zasadzie właśnie takiej uznaniowości, na zasadzie, no ja cię lubię, to nie wiem, dam ci podwyżkę, albo w sumie, no ostatni miesiąc to po prostu pole płynąłeś tak, że to w ogóle, nie, masakra, kurczę, to program naprawczy się kwalifikuje, a praktycznie wcześniej te 11 miesięcy było ok, więc to jest narzędzie, które da wam taką swobodę też do dyskusji we wszystkich tematach awansowych, learning planu, podwyżek, bonusów, no i też w momencie, kiedy ludzie będą mieli gorszy dzień, kiedy na przykład stwierdzą, że nie, albo gorszy miesiąc, albo gorszy kwartał, kiedy zaczną się zastanawiać, czy nie, no, czyli to, co ja robię, w ogóle ma sens. A wtedy otwieracie taką listę, a na niej jest na przykład 20-30 pozycji, drobnych, takich, ale wartościowych, no to wtedy taka osoba właśnie powiedzieć, że tak jak ty powiedziałeś, to jednak zrobiłem dużo. No? Życzymy wam, żeby w waszych successbookach i successbookach waszych ludzi było oczywiście jak najwięcej sukcesów, a jeżeli byłyby jakieś porażki, to takie, z których można wyciągnąć dobre, wartościowe wnioski. Do zobaczenia we wtorek za tydzień. Cześć! Cześć!